z rana. Dzień dobry, kochani. 7 rano, a mój mąż już pracuje. Dzień dobry. Spać nie możesz? Nie ma czasu niestety. Spać nie możesz. Zobaczcie, jak zrobiłam pięknie na ścianie. Pochwaliłam się, to mąż oczywiście powiesił. Zdjęłam tamte obrazy i mamy teraz jeden piękny, duży. Myślę, że to fajnie wygląda całkiem. Co robisz? Bagażnik. Bagażnik na dach do naszego auta, tak? Trumnę No, musimy zawieźć. kupiliśmy taki bagażnik na dach, żeby łatwiej nam było przewozić różne rzeczy, póki jeszcze nie mamy większego auta i ten. I mąż się tam zmaga z tym o 7 rano. Nie ma czasu w ciągu dnia, czy co? No niestety, nie ma. Dobra, słuchajcie, ja się wybieram na Flohmarkt. A wy jak chcecie? A wy jak chcecie? A co, oni mają iść ze mną, czy jak? No. Bo mogą nie wstać rano albo coś. No to będą oglądać w telewizorze. Albo deszcz będzie lał. Albo na komórce. Dobra, kochani, zapraszam Was serdecznie na Flohmarkt. Ze mną dzisiaj jest ładna pogoda, więc będzie się fajnie spacerować. Zapraszamy. Jakieś materiały, buty. I tu mamy coś ciekawego. Cóż to takiego? Made in China. Czyli nic ciekawego. Mamy talerzyki takie do powieszenia zapewne na ścianę. Kaiser. To jaki fajny ornament. Ciekawe z czego to. Pewnie z czegoś wyciągnięte. Morgan? 50 Cent. Tu jakie mamy ciekawą puszkę. Pełno wszystkiego. No. A tu mamy ciekawy dzbanek. Ale to coś nowego. Jest data 1990, więc stary nie jest. No, to są fajne. Ręcznie malowane zapewne. Ja, alles gut. Alles vielleicht Du musst ein bisschen, man hat es ja nicht böse gemeint, weißt du? Du musst ein bisschen netter sein zu den Menschen. Die wollen ja nicht böse. To nie jest Murano, jest bardzo leciutkie. Was ist das?
30. 30. 99 beim Aldi, gerade im Angebot. Beim Aldi gerade. Tu się pan dopiero rozkłada, ale tu mamy ciekawą lampę. Powiem szczerze, że jej kolor wygląda jakby była srebrna. Naprawdę. Ale bardzo ładna ta lampa. Piękna. Tu ma jeszcze na środku taką kulę. Sygnaturki to ona tutaj nie ma. Ale wyjątkowo jest ładna, bardzo mi się podoba. Tu mamy fajną półkę drewnianą. Świeczniki też są mega. Bardzo fajne świeczniki. Ale półki szukam troszkę innej. Więc półkę sobie odpuszczę. Jeszcze takie świeczniki jest jeszcze tutaj. Ist aber kein Swarovski, ne? Das ist Bohemia. Ach, das ist Bohemia. Mit Verpackung, okay. Alle drei? Alle drei. Mhm. Das ist alles. Habe ich nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Tutaj chyba jakieś pokrywki były. Ewidentnie jest to domek. Kein Deckel. Doch, die sind irgendwo. Ah, okay. Da habe ich Ah, ja. eine, hier habe ich auch noch 2 Schienen. Okay. Danke. Tu jaki mamy zegar, zobaczcie. O tutaj. Wskazówek brak. Niestety. Der Silberpreis ist auch echt gestiegen. Ja, weil die wollen eine Pendance zu Gold machen. Und wenn natürlich Silber immer weniger auf dem Markt ist, umso höher steigt der Wert. Jaki pingwinek stoi z porcelany. Ja mam jakiś bardzo stary obraz do czyszczenia. Mam jakieś lampy na zewnątrz. Takie. O. Fajne te lampy. No, metalowe.
Tutaj jest parę takich stanowisk, gdzie jest taki, wiecie, trochę szrot. Ale to jest ciekawe i bardzo stare. No. Tu mamy jakiś chiński wazon. Całkiem nieźle wygląda. Morgan. Darf ich die Vase sehen? Danke. Jest to Weimar, bardzo ładny. I to ja? Bitte? 10. Mhm. Dankeschön. Das ist ein Eckregal. Ciekawe takie. Das wird so eingehakt, ne? Ja, ja. Dann kommt das so in die Ecke rum. Tu mamy wszystko po euro. O, tu mam fajny zestaw. Ale tu brakuje 3, więc też nie jest wart tyle. Ja, da haben sie mir ein paar geklaut. Da fällt was, no? Ja, ja. Schade. Die haben sie mir geklaut. O, Deswegen geben sie für 1 Euro. stare miski. Tutaj mamy taki jeden fajny dzban, ten kwiaty. Da hätte ich gerne 3 Euro für, ne? Für alle 3. Für alle. Für zusammen. Okay. Belege mir. Danke. O, tu są majorkańskie, o, właśnie takie perełki, ale mnie interesuje ta miseczka, co to jest? Steinmann to jest, jeszcze jakiś taki klucz jest, ale to takie byle co niestety, a tu puste. Tutaj mamy fajny obraz, ja już go kiedyś widziałam. Taki można powiedzieć religijny. Da auch alles überall. Kannst du ruhig gucken, mache ich gute Preis morgen früh. Taki religijny, ale jest cały z aniołami. Strasznie mi się podoba. Coś w sobie ma. I rama nie jest w najgorszym stanie. Trochę jest tutaj po bokach obita, ale można ją naprawić. Tu mamy fajną skrzyneczkę. Wiecie, że ja lubię skrzyneczki.
Ona też jest pełna bibelotów różnych. Zapałki jakieś stare na przykład. Nie wiadomo z jakich lat. Zapytam ile kosztuje z ciekawości. A tu to też jest ciekawe. Arabia. Już o Arabię żeśmy widzieli na sklepach używanych. Finlandia. Marka finlandzka. Tu jeszcze mamy fajny obraz. Ja już go chyba widziałam, wydaje mi się. Tu mamy jeszcze fajną. Tu mamy jeszcze fajną tą. Tylko coś jest w środku. Fajną doniczkę. Co to za instrument? Możecie mi napisać, bo niestety nie wiem. Nie mam pojęcia. Cóż tu mamy za albumy ze zdjęciami. Patrzcie, jaki wózek. No. Skrzyneczka kosztuje 10 euro. Tutaj oglądałam ten fajny obrusik piękny, ale pan też za niego 10 euro chce. Jest bardzo poplemiony, więc nie będę niestety ryzykować. Pan tu ma chyba w ogóle bardzo drogo na tym stanowisku. Też ciekawe te lampy. O, tu jaki fajny jest ten zając. O, ale ciężki. Patrzcie, jaki fajny. Nowoczesny, ale fajny. Do dekoracji. Patrzcie, jak tutaj ktoś pomalował lampę na niebiesko, która była mosiężna. O, ale masakra. O Jezu. To trzeba mieć dopiero pomysł. Serio, z niektórymi cenami to naprawdę wyskakują jak z kosmosu. Czasami, kompletnie. Właśnie teraz pan pytał o jakiś plecak z Pumy czy Nike, już teraz nie pamiętam. 15 euro za używany. Stary wręcz z wyglądu bardzo. No nie wiem, czy to dużo. To chyba dużo. Wydaje mi się. Tutaj mam angielski fajans. W takim pięknym bordowym kolorze. Tutaj mamy piękne świeczniki. Niesygnowane, ale bardzo ładne. Tu jest ładny talerzyk. Co to jest? Bawaria, Elfenbein, bardzo ładny, tylko brudny. Bardzo ładny.
O, patrzcie, jaka lampa. Trzeba nad nią trochę popracować, żeby była ładniejsza, bo jest taka przykurzona, nie ma kloszy, ale można coś z niej fajnego stworzyć do jakiegoś wnętrza pasującego. Ładny talerz na dole. Cóż tu może być? Albo Villeray-Waux, albo Delft. Zaraz zobaczymy. Jest to Delft, ale on jest pęknięty. Jak mi się wydaje? Nie, nie jest pęknięty. Ale duży. Tu mamy ładną szafeczkę. Zobaczcie, jaka ładna. Taka delikatna. Bardzo mi się podoba. Fajna, fajna. Ja, weil ich dachte gerade, das Ja, mögen ja. Sie, ne? Die sind auch so. Bitte. So, das sind 2 Stück, die sind dann auch. Ja, die sind noch. Ja, die sind 2 Stück. Tutaj wcześniej przychodziłam, to pan się rozpakowywał, a teraz cały stół zastawiony. Konkretnie, że tak powiem. No, ja sobie w życiu chyba nie pochodziłam na wysokim obcasie i pewnie sobie raczej nie pochodzę. Z moim wzrostem to miałabym 2 metry. No czasem zakładam, ale wyjątkowe okazje, na wesele na przykład, na parę minut. Oder du tust sie zu deinen. Ich habe 16, aber mit 10 Euro. 10 Euro ist kein Problem. Schwarz. Nee, ich sehe gerade, wir haben noch grün. Nee, der ist schwarz, ne? Tu jakie mamy miedziane kanki. Ta wyższa kosztuje 70, bo ma cenę. Das ist ein ganzes Servie. Ja. Vollständig? Vollständig. Das würde ich abgeben für 80 Euro. 80? Ja, das kriegen Sie online, kostet 400 Euro. Tutaj mam taki ładny zestaw do kompotu, ale chyba brakuje łyżki. Powinna być taka łyżka do nabierania tego kompotu. Ceny też tutaj będą, podejrzewam, konkretne. 50 euro. Also wir haben 3 Cappuccino, ein Latte Macchiato, ein Kaffee und ein Kaffee mit Milch. 3 Euro? Ich glaube, ich weiß, hier haben wir keine Untertassen. Nee, leider nicht. Also es könnte sein, dass da noch welche sind, aber eigentlich nicht. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher, es wäre keine. Okay, guck ich mal, ja? Ja. Ja.
Ist der Nacht? Das war für 2 Euro. 2. Ne? 3. Okay, 3, okay. Tu mamy piękną karawkę, taką żółtą, kryształową. A tutaj pan się tak powolutku rozkłada. Już tu trochę chodzę, a dalej stół pusty. Renoir. Tutaj są jakieś malarskie książki o malarzach. Renoir. Kosten die? Pokazuję, ale nie kupuję, bo jakoś bursztyny to nie moja za bardzo bajka. W ogóle. No ale każdy ma swoje, nie? Tu mamy małą miśnię. Bardzo malutką miśnię. Lepiej nie chcę stoi tutaj z głębi, bo za chwilę wyląduje na podłodze niechcący przez kogoś. Tu mamy ładny talerz, zobaczcie. Coś tu wyczaiłam, muszę go wziąć do ręki. Coś tu jeszcze jest, co mnie zachwyci. Tam nie jestem w stanie podejść, muszę pana poprosić, niech mi pokaże. Widzicie coś tutaj ciekawego? Tutaj mamy taką starą Servierplatte, czyli taką tackę. Der Hatschi hat doch angeboten. Der Hatschi. Hat eine mal geschickt gemacht, aber No tu mamy coś pięknego, już taką jedną mam. Bardzo podobną, tylko mniejszą. Śliczna. Jakie wzory chińskie. Ciekawe, ile kosztuje, bardzo ładna. Zaraz się zapytam. To wam napiszę. To jest Wunsiedel. Cóż tu jest? Kolmar, czy jakoś tak? Nie znam, powiem szczerze. Te dwa oglądałam. To nie mają sygnaturki, ale też stareńkie. Też stareńkie. Tu na tym stoisku ostatnio kupiłam talerze angielskie. Tu mamy coś ciężkiego, takiego pięknego dzika. O, ale ciężki. Ogromnie ciężki. Z 5 kilo chyba. Masakra. O, tutaj mamy taką piękną misę. Czy to ona jest sygnowana? Nie jest sygnowana. Kosztuje
30 euro, bo ma od dołu cenę i widać. I tu znowu mamy fajans. A tutaj pani dołożyła, widzę, jeden talerz w zeszłym tygodniu. I ten obity też jest. Może sobie go kupię. Tu mamy Villeroy Boch, Wildrose. Już bardzo znany model. Mam piękną lampę, zobaczcie. Fajne rzeczy. Habe ich nur rausgestellt, damit man sieht. Nee, pass auf, guck mal. Der Pott und das 8 Euro zusammen. Kostet 30 so ein Spargelpott. Gib mir für beides 8, ist es weg. Powiem wam, że idzie taka chmura ciemna, że nie wiem, czy zaraz nie będę stąd uciekać. To jest też ładne. Lubię takie. Jakieś miasteczko Gondorf. Mamy ciekawe lustro do powieszenia. Tutaj mamy kartony, już się napaliłam, że będzie waza, ale jest tylko dekiel. W sumie to ma takie pęknięcie włosowe, no ale nie ma wazy. Tak czy siak. I to jest chyba Villeroy Boch, to nie jest Anglia, nawet na pewno. Szkoda, bo takie talerze mam. Ale wazy tu raczej nie ma. Dziwne. Może w innym kartonie jest po prostu. Wiecie. No nie ma. Szkoda. No więc zapytałam pana o tą wazę i niestety się zepsuła. Pękła, rozwaliła. Nie mam pojęcia. W każdym razie została tylko przykrywka. Niestety. Szkoda. Von einer anderen Qualität, so wie die hier. Aber ich krieg die gerade, ich habe 10 Euro dafür bekommen, um ehrlich zu sein. Also Gramm 10 Euro. Ne? Die ist 37 Gramm. Ciekawa donica, nie? W kształcie tulipana, to nowa, ale ładna. Entschuldigung. Hast du keinen Hunger? Was sollen wir uns denn holen? Hier ist ein Wagen auch mit Matschis. Ja, hier Matschis. Sind das denn die frischen Matschis oder die? No, tu jest piękna patera. Co to jest? Bawaria, czyli Niemcy. Bardzo ładna. Tu jakie fajne. Ale to chyba nie jest szklanka z tego, bo jest za mała. Za wąska. Rysler, proszę bardzo, o rodach.
To jest ta firma, która robiła te moje pojemniczki do kuchni, co kupowałam któregoś razu. To jest ta sama firma. I właśnie oni słyną z tego, że robią takie ażurowe rzeczy, nawet o tym mówiłam. Ale też takie właśnie do kuchni też robili, nie ażurowe. O, tu mamy takie piękne wykończenia. Ciekawe, ile kosztują. Bardzo ciężko je dostać, bardzo ciężko. Tutaj u nas oczywiście. Tu mamy jeszcze piękną lampę, ale będzie bardzo wysoka, bo ma tutaj długi, że tak powiem, długie połączenia. Ja wysokich lamp niestety nie mogę kupować. Chociaż ostatnio kupiłam taką lampę. Zapytam chyba o to. Podejrzewam, że będzie drogie. Także tak, jedno kosztuje 15, drugie też 15. Jak obydwa wezmę, to 25. Także jeszcze poczekam. Może coś mi się trafi innego, tańszego. Tu mamy takie piękne te miseczki. One tak do łazienki ponoć były używane. Jeszcze mamy jedną. O taką. Kryształową zapewne. A krawat normalnie funkcjonuje? No, ja. Wer will? Gelassen. Tu była jakaś końcówka pęknięta. Hallo. Geht für 51? Ja, Dankeschön. Bitte. Danke. Każda rzecz za euro. Ta waza to chyba się opłaca za euro, nie? No. Co tu jeszcze jest? To wygląda mi na Rosenthala. Nawet na pewno. 18 euro, bardzo ładny. Nee, ich habe gesagt, ich habe keine Sache mehr zu jemandem zu geben, nur für dich sind die Sachen. Alles klar. Dankeschön. Nur von dir. Ja, bitte. Tu mamy coś podobnego do Prusji, ja to już chyba pokazywałam zeszłym razem. Bez sygnatury. Tutaj też bez sygnatury, bardzo ładne. To wygląda na Tirschenreuth. Nie, to jest Huchenreuta. Ale Tirschenreuth też robił takie. Tu mamy Frau Reuth. Tu mamy piękną misę muranową. Ich hätte das in der Küche drauf getan. Kartoffeln oder so. Sehr schön. Tyle towaru, że ciężko coś zauważyć fajnego. Ale chyba nic tu nie widzę. Tu też mamy taki stary pojemnik na kawę, ale
Ja, habe ich auch gedacht, dass man sich da ein Eis machen kann. Ja, klar. Die Preise runtergehauen, ne? Man verkauft da zwar nicht, aber wenn der dann nicht zufrieden wird, dann kommt der gute Käse. Ja. Meistens kaufe ich sogar bei der Tam jakie mamy anioły klęczące. Troszkę zniszczone czasem. Tu mamy zimne kaczki. Tutaj wygląda, jakby było piękne niebo, ale po prawej stronie jakaś chmura idzie. Zobaczcie, jaki gobelin wielki. Oh my god, no naprawdę ogromny, piękny. Rama też fajnie dobrana. Wofür ist das? Das ist Mineralien, weiß ich nicht wofür, ehrlich zu sagen. Aber das ist sehr schön. Ale zainteresował mnie ten obrusik, ale pani tego nie ściągnie na pewno. Darf ich eben gucken? Ja, klar. Ja, Sie gucken das. Witoja? Was kostet diese Vase? Murano. Das ist Murano. 35. Mhm, danke. 35 euro kosztowała. Kosztował wazon, o. Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Ja z herbatką. Czy to już ten czas, że czas przyszedł na herbatki, takie jesienne? Myślę, że tak, już powoli tak jest. U mnie już też skoczyły dynie. Udało mi się kupić po 2 euro. Takie białe, piękne dynie, pokażę Wam. Nie wiem, czy zauważyliście na tacy, ale myślę, że są zupełnie fantastyczne. Bardzo lubię takie białe dynie, nie tylko białe, różne inne kolory też. Ale te białe są jakieś takie, one też pasują do wszystkiego, do każdego wystroju, do każdego, jakby do każdej dekoracji, właśnie dlatego, że są białe. Słuchajcie, herbatkę odłożyłam. Już Wam mówię, co kupiłam. Powiem szczerze, że te ceny ostatnie mnie czasami szokują, ale trafiają się też perełki. Mimo wszystko trafiają się perełki tanie, więc cieszę się, że w dalszym ciągu można coś tanio wyhaczyć. Zobaczcie, mam dzisiaj taką piękną broszkę, tutaj przytwierdzoną. Może mi się ją uda Wam pokazać, jak ona jest piękna. Też kupiona w jakimś sklepie używanym kiedyś. W sumie nie mam okazji ją za bardzo nosić, ale od czasu do czasu można ją gdzieś założyć na coś. Więc tak ją dzisiaj założyłam, żeby Wam pokazać. Słuchajcie, co kupiłam? Kupiłam wielki talerz, ogromny talerz.
O taki wielki. Jest do powieszenia. Ma tutaj zawieszkę. Jest to Delft. Kosztował 7 euro, więc jak na taki wielki talerz to naprawdę jest okazja. Ma tu taką skazę. Ją bardzo słabo widać. Albo może widać bardziej, nie wiem. Tutaj jak się wisi na ścianie albo leży na stole, to ją bardzo słabo widać, tą skazę. To jest taka skaza fabryczna. Nie jest to uszkodzone. Myślę, że bardzo tradycyjnie, że tak powiem, jak dla Delfta musi być młyn, prawda? To jest bardzo specyficzne dla Delfta. Bardzo ładny, myślę. Co tu jest? Czy jest napisane Maastricht? Made in Holland, no. Także myślę, że ogromny ten talerz jest. Oczywiście ja sobie go już tutaj wsadziłam, wiecie, tak oparłam go o ścianę z boczku. On całkiem tam fajnie w jednym miejscu wygląda, ale wy go widzieć nie będziecie niestety. Musiałam go inaczej zupełnie ustawić. Co jeszcze kupiłam? 7 euro. Fajny zakup, myślę, na taki wielki talerz jest super cena. Drugą rzeczą, słuchajcie, jest taka piękna lampa. Jakoś chyba lampy mnie totalnie lubią i u mnie często lampy wskakują. Powinnam chyba kupić dom, który ma, wiecie, 10 pokoi i potrzeba dużo lampek, no to wychodzi. Wygląda totalnie pięknie, trochę jakby był srebrny. Myślę, że jest posrebrzany. Raczej chyba lamp ze srebra to nie wiem, czy w ogóle są. Piękna jest, naprawdę. Chyba jest grubo srebrzona, dlatego że jeżeli jest pod spodem z mosiądzu, to go nie widać i nie prześwituje gdziekolwiek. Także pokażę Wam ją bliżej, żebyście zobaczyli dokładnie. Na środku ma taką piękną kulę tutaj. No śliczna jest ta lampa, naprawdę. I te pojemniczki tu są ze szkła. Czy to jest bakelit? Nie wiem, bo bakelit z tego co wiem żółknie, a ten jest żółk, więc być może jest ona po prostu młodsza, ta lampa, i wcale nie jest to z bakelitu. No i u góry ma jeszcze takie, widzicie, takie piękne zakończenie. Ona mi nie upadła. Wam pokazuję jeszcze to, bo tu jeszcze jest ten łańcuch i ta końcówka, nie? Także no, myślę, że fajny zakup. Jak Wam powiem, za ile ją kupiłam, to spadniecie z krzesła, bo kupiłam ją za 10 euro. No, szok, dosłownie szok. Piękny zakup za super pieniądze. Zdarza się czasami, na szczęście jeszcze się zdarza, wiecie, każde stoisko jest inne, więc czasem się zdarza, że jest non-stop drogo, a potem nagle trafi się perełka za grosze, więc jest dobrze, jeszcze nie jest źle, że wszystko jest drogie. Nie jest wszystko drogie, na szczęście. Słuchajcie, co jeszcze? Z Flomarku tyle. Na Flomarku kupiłam tą lampę. Kupiłam jeszcze talerz ten za 2 euro dodatkowy niebieski, ale byście je widzieli tydzień temu, więc Majuszka oczywiście musi się to koło mnie położyć. Tydzień temu kupiłam za 2 euro talerze takie fajansowe, zwykłe, płytkie, i dzisiaj to kupiłam po prostu jeden więcej. Więc już schowany, już Wam go pokazywać nie będę, ale mam tutaj coś pięknego w ręce, rzecz, którą pokazywałam Wam ostatnio właśnie w zwiastunie, razem z tą lampą, i tą rzecz kupiłam w internecie z wysyłką. Słuchajcie, miałam bardzo wielkie obawy, czy ona dojdzie do mnie cała, bo wiecie jak to jest z tymi wysyłkami. Jak coś wysyłam, staram się zawsze bardzo to dobrze zapakować, ale wpływu na wszystko się nie ma. Kurierzy też to różnie się z tym obchodzą, więc na wszystko nie mamy jakby wpływu, prawda? No, paczka była dobrze zapakowana i zobaczcie, co ja mam w ręce. Taką piękną, no słuchajcie, co to jest? Bo tu mi panie napisały, że jest to, ja powiedziałam, że to nie jest waza, bo nie jest to waza. Wazy przeważnie mają rant i mają przykrywkę. Tutaj tego rantu w ogóle nie ma. Zdarza się też, że waza ma, wiecie, miejsce na chochle, czy na chochelkę, czy na łyżkę wazową. Tutaj też tego nie ma. I wyczytałam, że jest to kompotiera. Co powiem szczerze, że jestem zdziwiona, bo jest dość niska, mi się wydaje, jak na kompotierę. Ja tego na pewno nie będę używać jako kompotiera. Jest wyjątkowo piękna, z tymi różami na bokach.
może służyć do, słuchajcie, dekoracji kwiatowych. Przepięknie, myślę, wyglądała na przykład z białymi różami ułożonymi w takie, wiecie, taką kopułę. Gąbka zielona namoczona w wodzie i same białe róże, no coś pięknego, albo inny kolor, bordowe też by tu pasowały. Myślę, że można wymyślać bardzo różne rzeczy. Co tu można jeszcze wymyślić? Dajcie znać, co byście z tym zrobili, chociaż już pisałyście mi trochę, co by ewentualnie można było z tym zrobić, ale słuchajcie, nawet położyć na półkę na jakimś starym meblu, ona będzie po prostu tak zdobić, no coś pięknego. Oczywiście te różyczki nie są wszędzie całe, niestety, ale to tak jest. Nie oczekujcie, że to już trochę lat ma, że takie rzeczy będą miały całe różyczki, bo tak się nie da. Szczególnie tutaj jest ta jedna różyczka dość mocno uszkodzona, ale tak jak mówię, mimo to jest przepiękna i naprawdę u nas w domku będzie wyglądać cudownie na jakimś starym meblu. Już ja to widzę z daleka, jak to będzie wyglądać. Co to jest, słuchajcie? Zaskoczenie totalne. Ja powiem szczerze, że ja mam doświadczenie takie z Capo di Monte, bo to jest Capo di Monte, że Capo di Monte mi się to tak dość słabo podoba do tego momentu, bo odkryłam, że są też piękne rzeczy z Capo di Monte i to jest jedna z nich. Idzie do mnie jeszcze jedna rzecz, mam nadzieję, że też będzie cała. Pokażę ją w którymś z odcinków następnych. Już jest w zasadzie w paczkomacie. Boże, mam nadzieję, że będzie cała i ona jest z przykrywką. Coś podobnego, ale z przykrywką. Już Wam pokazuję sygnaturę. O, tak wygląda sygnatura. Made in Italy i takie N z koroną Capo di Monte. To jest taki typowy znaczek właśnie od Capo di Monte. Myślę, że jest piękna, nie jest nigdzie uszkodzona, nie jest popękana, zupełnie nic, śliczna. No takie cacuszko, naprawdę, i zapłaciłam za nią, no nie mało zapłaciłam, bo zapłaciłam 30 euro z wysyłką, ale słuchajcie, no jest przepiękna, to jest po prostu rarytas, cudo. Bardzo mi się podoba. Taka mina do miniaturki, słuchajcie, bardzo mi się podoba, także cieszę się, że trafiła do mnie. Wszystko, takie moje zakupy, nie było ich dużo. Czasem się trafia tak, że ten Flohmarkt jest taki, no, jest mnóstwo rzeczy, ale nie jest, dużo nie jest dla mnie, więc nie ma co na siłę kupować. Tak myślę. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za lajkowanie, za komentarze, bo jest ich bardzo dużo, bardzo się cieszę, że Wam się podoba. Dajcie znać, do czego wy byście to używali. Ja myślę, że to jest obiekt bardzo dekoracyjny, bardzo. W ogóle, a wiecie co? Myślę, że różowe lilie też by w tym pięknie wyglądały. Właśnie te, które teraz wkładałam do wazonu, bo ja lilie uwielbiam, to myślę, że one by też w tym pięknie wyglądały. Na dużym stole, w dużym pokoju. Tak. Dziękuję serdecznie, słuchajcie, widzimy się za parę dni. Ja Wam życzę miłego tygodnia. Jak Wam się podobało, to napiszcie coś pod spodem i do zobaczenia. Pa!